Dzisiaj przechodzimy do drugiego tematu, jaki Państwo wybrali w ankiecie, jaki był dla Państwa bardziej niż inne interesujący, a mianowicie będziemy mówić o ograniczaniu lub wręcz eliminowaniu zbóż w diecie dziecka chorego. I zanim przejdziemy do sedna tematu, odpowiemy sobie na podstawowe pytania, takie jak czym w ogóle są zboża i jakie pokarmy możemy nazwać zbożowymi i skąd w ogóle wziął się pomysł na ograniczanie lub wręcz eliminację zbóż w diecie dziecka chorego. Zastanowimy się również, jak sprawnie wprowadzić ten zabieg dietoterapeutyczny w diecie dziecka w pełnej współpracy z dzieckiem. Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. A więc co to są zboża? Zboża to są rośliny z rodziny wiechlinowatych, jednoliścienne, a w szczególności są to pszenica, żyto, jęczmień, owiec, czyli zboża tak zwane glutenowe oraz bezglutenowe, takie jak ryż, kukurydza czy proso, z którego robimy popularną kaszę jaglaną. I jakie pokarmy możemy nazwać zbożowymi? To będą przede wszystkim wszelkiego rodzaju wypieki, czyli chleb, bułki, ciasta, ciasteczka, jak również wszystko to, co robimy z mąki, na przykład pierogi, naleśniki, będzie to też makaron, będzie to zasmażka w zupie, czy zupa typu żurek, którą robi się na zakwasie z mąki żytniej. I myślę, że wiele innych przykładów można by było tu jeszcze podać. I jak widać, są to bardzo popularne pokarmy, popularna, codziennie w zasadzie spożywana przez przeciętnych ludzi żywność. No a tu nagle ktoś wychodzi z pomysłem, aby te zboża ograniczyć lub wręcz wyeliminować w diecie. Dlaczego tak się robi? Myślę, że Państwo już się z takim zabiegiem dietoterapeutycznym, bo jest to zabieg dietoterapeutyczny, spotkali, no ale jak go wytłumaczyć? Co za tym stoi? Otóż wiele lekarzy i dietetyków, i to już dawno temu, zauważyło, że jeżeli wyeliminujemy na jakiś czas z diety człowieka chorego zboża, to stan jego zdrowia poprawia się. I temat ten nie był obcy chociażby doktorowi Westonowi Price'owi. I dr Weston Price był o to również zapytany przez swoich kolegów fachowców, co on na ten temat sądzi. Tak dla przypomnienia, dr Weston Price zajmował się wpływem żywności na zdrowie człowieka, jeździł po całym świecie i badał prymitywne społeczności ludzkie, które mieszkały z dala od cywilizacji i cieszyły się doskonałym zdrowiem. I okazało się, że diety tych ludzi były przeróżne. To nie była jedna ta sama dieta, bo wynikało to z naturalnego środowiska, w którym żyli i te środowiska były różne, bo żyli oni w różnych miejscach na świecie. I rzeczywiście niektóre te społeczności miały dietę, w której praktycznie nie było zbóż, na przykład Eskimosi, bo mieszkali w takich rejonach kuli ziemskiej, gdzie trudno było uprawiać zboża, ale były też społeczności, które nie tylko miały zboża w swojej diecie, ale wręcz zboże było podstawą ich diety. I taka najbliższa nam społeczność to mieszkańcy alpejskich wiosek, którzy niemalże codziennie spożywali chleb żytni na zakwasie. Podobnie było u Galów, czyli mieszkańców Hebryd zewnętrznych. Oni z kolei jadali bardzo regularnie owies. Inne przykłady to mieszkańcy Ameryki Południowej. Tam z kolei takim podstawowym zbożem była kukurydza i również Price docierał do plemion afrykańskich, spośród niektórych, tych, które były bardziej osiadłe i mogły uprawiać ziemię, to te społeczności, ci ludzie spożywali jak najbardziej zboża i to była kukurydza, proso, sorgo. Także mamy tutaj przykłady ludzi, którzy cieszyli się doskonałym zdrowiem, pomimo tego, że codziennie w swojej diecie mieli zboża. I jak Price w związku z tym ustosunkował się do tego pytania zadanego przez jego kolegów fachowców, czyli też innych lekarzy bądź dietetyków, już dokładnie nie pamiętam, on w swoich badaniach zauważył, że w społecznościach, które badał, zboża spożywano w formie świeżo przetworzonej. To znaczy tam nie było przemysłu spożywczego, tam nie było potrzeby przechowywania tych zbóż w postaci przetworzonej i transportowania ich na dużą odległość. W związku z tym przygotowywano je na świeżo. Na przykład jeżeli
mielono mąkę, to wykorzystywano ją natychmiast po zmieleniu. I to, co on zauważył, badał odżywczość zbóż właśnie takich spożywanych w tych dziewiczych rejonach i porównał z odżywczością zbóż, w szczególności pieczywa, które można było dostać w rozwiniętych, tak zwanych ucywilizowanych krajach, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie w postaci chociażby pieczywa czy mąki. I okazało się, że w tych krajach taka mąka czy pieczywo wytworzone na skalę przemysłową zawierały już znacznie mniej substancji odżywczych, znacznie mniej witamin, a z kolei to rzutowało na zmniejszenie przyswajalności substancji mineralnych obecnych w zbożach. I to już zauważył Price, także on nie wykluczał zbóż z diety w swoich zaleceniach, natomiast zwracał uwagę na to, aby to były zboża wyhodowane na ziemiach bardzo żyznych, bo tutaj też doszedł do tego, że liczyła się ziemia, na jakiej były uprawiane zboża i jej żyzność, i to było czynnikiem kluczowym, i że te zboża powinny być świeżo przygotowane, mąka świeżo zmielona. I na to zwrócił uwagę Price. Innym przykładem lekarza z pierwszej połowy XX wieku był dr Sidney Haas, który z kolei to był pediatra amerykański. Opracował metodę leczenia dzieci z celiakią i z innymi zaburzeniami jelitowymi poprzez wprowadzenie diety, w której nie tylko zboża ograniczał, ale również warzywa wysokoskrobiowne. Zboża same w sobie zawsze mają dużo skrobi, to jest jedna z ich cech charakterystycznych. I tutaj dr Haas również oprócz zbóż wyeliminował z diety takie warzywa jak na przykład ziemniaki czy bataty, czy inne warzywa wysokoskrobiowne. I to dawało niesamowite, spektakularne efekty w leczeniu celiaki i innych chorób jelit u dzieci. I metoda dr Haasa była stosowana w medycynie przez około 60 lat i później medycyna odwróciła się już z pewnych powodów od tej metody. Także widzimy, że kwestia eliminacji bądź ograniczania zbóż w diecie nie jest kwestią nową. Tutaj bardziej ze współczesnych lekarzy przychylają się ku tej metodzie i taką właśnie metodę dietoterapeutyczną zalecają między innymi dr Natasha Campbell-McBride, która też otwarcie mówi, że ona nie odkrywa na nowo koła, tylko korzysta z dorobku doktora Haasa pod tym względem. I to jest jedno z jej zaleceń dietoterapeutycznych. Zresztą dr Natasha Campbell-McBride jest nie tylko lekarzem medycyny, ale również wykwalifikowanym dietetykiem. Innym lekarzem, który zwraca uwagę na eliminację zbóż jako czynnik dietoterapeutyczny w diecie, to profesor Jonathan Brostow, który jest specjalistą w alergologii, w alergiach i nietolerancjach pokarmowych. Jak również inny przykład z naszych rodzimych stron, Polka dr Ewa Bednarczyk-Witoszek. Również dr Danuta Myłek zwraca uwagę na problematyczność zbóż, w szczególności pszenicy. Czy argumenty doktora Price'a są wystarczające za tym, aby wyeliminować zboża, przynajmniej te współcześnie wytwarzane z diety? Bo na to wskazywał dr Price, że zboża, produkty zbożowe wyprodukowane na skalę przemysłową działają chorobotwórczo. Ale czy to jest jedyny czynnik, jedyny argument za tym, aby zboża eliminować? Drugim argumentem jest wysoka zawartość skrobi, na którą powołuje się dr Haas, jak również dr Natasha Campbell-McBride. I dr Natasha Campbell-McBride rozwija tę kwestię w swoich książkach i wskazuje na problematyczność skrobi u dzieci, czy w ogóle osób chorych, które najczęściej, jeżeli ktoś jest chory, to najczęściej ma pewną dysfunkcję jelit. I ta dysfunkcja objawia się tym, że jest tam zaburzenie mikroflory jelitowej, że dochodzi do dezintegracji ściany jelita. I w momencie, jeżeli do tak rozregulowanych jelit trafia skrobia, ona nigdy do końca nie jest strawiona. I co się dzieje? W rezultacie pozostaje taka niestrawiona forma skrobi w formie maltozy, czyli dwucukru. Skrobia jest cukrem złożonym, wielocukrem, który rozkłada się do cukrów niższych i w tym wypadku to będzie maltoza, czyli dwucukier. No ale ta maltoza powinna się rozłożyć dalej do cukru prostego, jakim jest glukoza. Niemniej do tego nie dochodzi właśnie ze względu na to, że te jelita nie funkcjonują dobrze u chorego człowieka i następuje pogłębienie efektu patologicznego, mianowicie
patologiczne mikroorganizmy, które zaczynają przeważać w jego jelicie, dostają dodatkową pożywkę w postaci tej niestrawionej maltozy pochodzącej ze skrobi. I one jeszcze bardziej przyrastają i produkują również toksyny, substancje, które szkodzą organizmowi, dodatkowo go ograniczają. I tutaj jeszcze jedno takie zjawisko zachodzi, mianowicie enterocyty, czyli komórki wyścielające jelito cienkie człowieka w zdrowym organizmie produkują liczne, rozmaite enzymy, które dodatkowo ułatwiają nam trawienie. I te enzymy ułatwiają również trawienie węglowodanów, w tym skrobi, czy dwucukrów w tym wypadku. No niestety, jeżeli jelito jest zdezintegrowane, to te enterocyty już sprawnie nie działają i nie dochodzi do tego trawienia. Do krwiobiegu nie może przejść dany węglowodan w całości, jeżeli nie jest rozłożony do cukru prostego w postaci glukozy. On zalega w jelitach i namnażają się dalej te organizmy patogenne, które dezintegrują czy upośledzają funkcjonowanie enterocytów i koło się zamyka. Także tutaj mają Państwo wyjaśnienie, dlaczego zboża dla dziecka, które jest chore, a więc które prawie na 100% możemy być pewni ma pewną dysfunkcję jelit, bardziej lub mniej zauważalną, bo ona może być wręcz niezauważalna, ale zazwyczaj, jeżeli jest jakakolwiek choroba w organizmie, to idzie to w parze z dysbiozą jelitową, więc u takiego dziecka na pewno wprowadzenie dużej ilości skrobi nie będzie sprzyjać jego zdrowiu. Bardziej będzie sprzyjać rozwojowi choroby. Ale skrobia to nie jest jedyny element zbóż, tam również są pewne białka i najczęściej to są białka glutenowe bądź o podobnej do glutenu budowie, które podobnie jak gluten mogą działać. I dlatego mówimy tutaj o całej grupie zbóż, a nie tylko o zbożach glutenowych, gdyż okazuje się, że zboża bezglutenowe też mogą być problematyczne. Ich białka, bo gluten jest pewnego rodzaju białkiem, w zasadzie jest mieszaniną różnych frakcji białka, i nie jest to do końca jednolite białko, ale możemy dla uproszczenia przyjąć, że jest to białko zbożowe. Więc inne białka, które nie są nazywane glutenem, w zbożach tak zwanych bezglutenowych, one mają pewne powinowactwo do glutenu i mogą wywołać podobny efekt do glutenu. I dlaczego u osoby chorej, w szczególności chorego dziecka, gluten może być problematyczny, czy inne białka zawarte w zbożu? Do upośledzenia trawienia białek dochodzi już u chorego człowieka w zasadzie na poziomie żołądka, gdyż najczęściej żołądek nie jest należycie dokwaszony, a w związku z tym niesprawnie działają enzymy trawiące białko już na poziomie żołądka i dalej. Jeżeli żołądek nie jest dobrze dokwaszony, wówczas upośledzona jest produkcja enzymów trzustkowych, które również są odpowiedzialne za dalsze rozkładanie białek już na poziomie peptydów, bo białka to są formy wyższe, peptydy to są już, można powiedzieć, pokrojone na drobniejsze cząstki białka i dopiero później peptydy rozkładają się, powinny być rozłożone w układzie pokarmowym do elementów najmniejszych, które mogą przeniknąć ścianę jelita i przedostać się do krwi, a mianowicie są to aminokwasy, czyli te najmniejsze już cegiełki, z których gdzieś tam w efekcie końcowym budowane są białka. I cały ten proces rozkładu białek do peptydów i aminokwasów u dziecka chorego jest zaburzony. I do czego dochodzi? Te niestrawione peptydy, czyli te formy pośrednie, one przedostają się dalej do jelita. Jelito, ponieważ organizm jest już w stanie choroby, bardzo często są podziurawione, tak kolokwialnie rzecz ujmując, tak można powiedzieć, i w związku z tym przepuszczają do krwiobiegu to, czego nie powinny przepuszczać, i w tym wypadku te niestrawione do końca peptydy. I ponieważ tym głównym białkiem w zbożach będzie gluten, czy inne białko podobne do glutenu, mówi się tu o gluteomorfinach. Dlaczego? Te peptydy nie do końca strawione, pochodzące od glutenu, zachowują się jak opiaty. One przenikają nie tylko do krwiobiegu, ale dostają się do mózgu i zaczynają oddziaływać na układ nerwowy, na zachowanie, wpływają na zmianę zachowania i na rozwój pewnych zaburzeń zachowania, jak również w ogóle na rozwój chorób neurologicznych. I jeszcze jest jedno zagrożenie związane z tym, że peptydy dostają się do krwiobiegu, mianowicie hamują one aktywność pewnych enzymów, proteaz, czyli enzymów proteolitycznych,
które odpowiedzialne są za wygaszanie, dezaktywację pewnych aktywnych substancji w organizmie, między innymi hormonów czy neurotransmiterów. I to również prowadzi do rozmaitego rodzaju zaburzeń w organizmie, a w szczególności do zaburzeń o podłożu neurologicznym. To wszystko przekazuje nam dr Natasha Campbell-McBride, czyli ta lekarka, która rozwija myśl i dietoterapię zaproponowaną przez doktora Haasa. Czy są jeszcze jakieś inne argumenty za tym, aby wycofywać bądź ograniczać zboża w diecie dziecka chorego? Oczywiście. Ja bym tutaj dodała, przede wszystkim wychodząc od myśli z kolei doktora Price'a, współczesne przetworzenie, bardzo wysokie przetworzenie przemysłowe zbóż, jeszcze większe niż za czasów Price'a, które nie tylko pozbawia ich naturalnych substancji odżywczych, ale również wiąże się z dodawaniem do produktów zbożowych rozmaitych szkodliwych substancji, szkodliwych dla zdrowia, które mają za zadanie zwiększyć trwałość produktu, zapobiec rozwojowi jakichś insektów, pleśni, sprawić, że ten produkt zbożowy będzie bardziej atrakcyjny, będzie miał lepszą konsystencję i tak dalej. Jak również w naszych współczesnych zbożach musimy się liczyć z pozostałościami pestycydów. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, na którą mało kto zwraca uwagę, a mianowicie modyfikacja genetyczna, i nie mówię tutaj o GMO, chociaż oczywiście GMO też jest problematyczne, chociażby w przypadku kukurydzy, ale mówię o zabiegach genetycznych przeprowadzanych w laboratoriach genetycznych w celu uzyskania atrakcyjnych dla handlu, dla klienta produktów i przeprowadzanych w taki sposób, jaki nie mógłby zajść w warunkach bardziej naturalnych, tradycyjnych. To, że się robi różne krzyżówki z roślin, to jest wiadome i rolnicy to robili od wieków. Natomiast chodzi mi tutaj o takie zabiegi, które wymagają wręcz inżynierii genetycznej i których nie dałoby się w prosty sposób przeprowadzić. I te zabiegi na przykład widoczne są we współczesnej pszenicy z efektem takim, że gluten we współczesnej pszenicy jest już zupełnie inny niż gluten w starych odmianach pszenicy. I w związku z tym ma on inne właściwości i jest bardzo chorobotwórczy, co myślę już nie jest tajemnicą. Jest to kwestia otwarta, bardzo popularna. Wiele ludzi, którzy nie zajmuje się profesjonalnie zdrowiem z racji swojego zawodu, wie właśnie o tym, że współczesna pszenica, współczesny gluten jest problematyczny. Z tym, że nie każdy zwraca uwagę na to, że gluten glutenowi nierówny i mało kto wie, że gluten ze starych odmian pszenicy może już nie stwarzać takich problemów zdrowotnych. Oczywiście to jest też kwestia indywidualna, musimy uważać, zawsze wszystko trzeba sprawdzić, ale to jest, myślę, bardzo ważna informacja, że właśnie te zmiany genetyczne narzucone roślinie i naturze przez człowieka są bardzo niekorzystne dla jego zdrowia. Mówię o takich zmianach, którym sprzeciwia się natura i które widoczne są po tym, że dana roślina w pewien sposób zmieniona genetycznie na siłę w laboratorium nie daje już efektywnych plonów w następnym pokoleniu i ziarna w związku z tym pochodzące z tej rośliny już są nieefektywne, nie można z nich skorzystać. Rolnik zmuszony jest do zakupu ponownie ziaren od producenta, czyli tych ziaren odpowiednio zmienionych genetycznie. Ale to już jest inny temat też na osobne spotkanie. I tutaj jeszcze powracając do doktora Price'a, można by powiedzieć, że mąka już sama w sobie jest produktem wysoko przetworzonym, a w szczególności ta współczesna mąka, która zalega na półkach magazynowych, która jest gdzieś tam transportowana. Generalnie mąka jest bardzo nietrwałym produktem i według doktora Price'a mąka, która nadaje się do spożycia i da nam jakąś korzyść, to jest mąka, która jest wykorzystana do 3 dni po zmieleniu, czyli do 3 dni, jeżeli z tej mąki się coś upiecze, zrobi, to ma to jeszcze sens. I teraz, czy zboża w ogóle są dla ludzi? Kto może jeść zboża? Przedstawię Państwu moją opinię na podstawie całej literatury, z którą się zetknęłam, na podstawie tych relacji lekarzy, którzy mają swoje doświadczenie kliniczne. A mianowicie zboża nadają się do spożycia tylko i wyłącznie dla ludzi w pełni zdrowych, znakomicie funkcjonującym układem pokarmowym, w pełni sprawnymi jelitami. I tutaj muszę tak na marginesie powiedzieć, że obecnie większość osób w naszym społeczeństwie ucywilizowanym ma jakieś problemy jelitowe odczuwalne bądź nieodczuwalne.
Więc to jest pierwszy warunek. Druga rzecz, człowiek spożywający zboża musi mieć dojrzałe jelita. Co to oznacza? Najmłodsze dzieci nie powinny spożywać zbóż, gdyż ich jelita nie są jeszcze do tego dojrzałe. Są po prostu za delikatne i w związku z tym w organizmie może dojść do różnych komplikacji wskutek tego, że te jelita i cały układ trawienny nie jest w stanie należycie obrobić takiego pokarmu we właściwy sposób. I tutaj bezwzględnie nie zalecałabym zbóż w pierwszym roku życia dziecka, czy to glutenowych, czy bezglutenowych, to nie ma znaczenia. W drugim roku życia dziecka, jeżeli dziecko jest w dobrej formie, dobrze funkcjonuje, to tutaj co najwyżej kleiki zbożowe. W trzecim roku życia dziecka musy zbożowe, a dopiero gdy dziecko ukończy trzeci rok, czyli gdy wejdzie w czwarty rok swojego życia, wtedy możemy ewentualnie zastanawiać się nad wprowadzeniem zbóż w postaci kaszek, ryżu czy nawet pieczywa. Oczywiście wysokiej jakości, powinny być to zboża starych odmian, ekologiczne, bez pozostałości pestycydów, świeżo przygotowane. Mąka powinna być świeżo mielona, jeżeli już chcemy dziecku coś z tej mąki zrobić. I takie samo zalecenie dotyczy osób zdrowych, dorosłych, które spożywają zboża. Również to powinny być zboża pochodzenia ze starych odmian, pochodzenia ekologicznego, świeżo przygotowane. I w obu tych grupach, i dorosłych, i dzieci powyżej 3 roku życia, zboża nie powinny dominować diety, nie powinny być tak zwanym chlebem powszednim, tylko być na równi z innymi pokarmami innego rodzaju, niezbożowymi, rotowane. A to już jak często powinny być spożywane i w jakich ilościach, to oczywiście już zależy od indywidualnego człowieka i jego tolerancji. Jeśli chodzi o spożywanie zbóż przez osoby chore, tutaj albo byśmy musieli się zastanowić nad ich całkowitą czasową eliminacją, albo rotacją, czyli oferowaniem zbóż tylko od czasu do czasu w rotacji z innymi niezbożowymi pokarmami, jak również zboża same ze sobą powinniśmy rotować, to znaczy czasami zdecydować się na ryż, jeżeli już te zboża jemy, czasami na pszenicę starej odmiany, czasami powinien być to jęczmień, kiedy indziej żyto i tak dalej. Kukurydzę w ogóle bym wykluczyła. Wykluczam zawsze w wszystkich moich publikacjach, o tym mówię, bo dmucham na zimne ze względu na potencjalne skażenie transgeniczne. Może to dotyczyć to skażenie nawet kukurydzy ekologicznej, także z tym bym bardzo uważała. No i teraz zastanówmy się, w jaki sposób ten zabieg dietoterapeutyczny, jakim jest ograniczenie bądź eliminacja zbóż, w jaki sposób ten zabieg gładko wprowadzić w dietę dziecka chorego. Problem jest przy dziecku, który cierpi na bardzo poważną chorobę o gwałtownym przebiegu, a w szczególności na jakąś chorobę neurologiczną typu ciężka padaczka, bo tutaj w zasadzie postąpiłabym radykalnie. Tutaj nie ma czasu na stopniowe wyrównywanie diety, jeżeli ta padaczka, powiedzmy, jest bardzo silna. I tutaj raczej zalecałabym momentalne wycofanie zbóż na czas całej dietoterapii. Natomiast w pozostałych przypadkach zalecam stopniowe wprowadzanie zmian w kierunku ograniczenia bądź eliminacji zbóż. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że z domu, w którym mieszka dziecko, usuwamy całkowicie zboża z pewnością chorobotwórcze, które nie nadają się nawet dla w pełni zdrowego dorosłego człowieka, czyli zboża przemysłowo przetworzone. Wszystko to eliminujemy z domu i wprowadzamy zboża szlachetne, najwyższej jakości, czyli to, co już mówiłam, pochodzące ze starych odmian, z upraw ekologicznych i świeżo przygotowane. I dotyczy to całego domu, czyli całej rodziny. To jest bardzo ważny zabieg, dlatego że dziecko widzi i bardzo ciężko jest wprowadzić dietoterapię u dziecka polegającą na ograniczeniu bądź eliminacji zbóż, jeżeli któryś z członków rodziny te zboża będzie codziennie jadał przy dziecku i w dodatku będą to, powiedzmy, białe bułeczki z pobliskiego sklepiku osiedlowego. To się po prostu nie uda, nie ma prawa się udać, to dziecko będzie cierpieć, będzie ciągła szarpanina i nerwy i niepotrzebna frustracja. W drugim kroku przygotowujemy dla dziecka bogatą ofertę kulinarną w zakresie węglowodanów niezbożowych.
To jest bardzo ważny krok z tego względu, że powszechnym błędem rodziców, którzy decydują się na czasową eliminację zbóż z diety dziecka, jest to, że w tej diecie nagle drastycznie brakuje węglowodanów, jakichkolwiek, bo rodzice nie są na to przygotowani. Jeżeli dotychczas dziecko głównie jadało zboża jako węglowodany i te zboża nagle się wycofa, to w zasadzie nie mamy pomysłu, czym je zastąpić. A można zastąpić je wieloma rzeczami, o czym za chwileczkę powiem. I chodzi o to, żeby nie doszło właśnie do takiego błędu, gdyż efektem takiego błędu, jeżeli nagle odetniemy dziecku zboża, jest to, że dziecko po prostu wręcz trzęsie się na widok bułeczki, chleba, a nie daj Boże jakiegoś ciasta czy ciasteczka, bo tak jest spragnione węglowodanów. Ono nie zdążyło się przystosować do diety niżej węglowodanowej, no i w związku z tym jest dramat i wydaje się, że ten zabieg dietoterapeutyczny jest wówczas nie do przeprowadzenia, więc w tym drugim kroku dbamy o to, aby przygotować bogatą ofertę kulinarną w zakresie węglowodanów niezbożowych. I jak to zrobić, to za chwileczkę, tak jak obiecałam, jeszcze powiem szczegółowo. I zauważmy, że to nie jest jeszcze etap, kiedy wycofujemy w jakikolwiek sposób, czy ograniczamy zboża. Ten etap służy temu, aby przekierować uwagę dziecka na węglowodany, które nie są zbożami, a będą zaspokajać jego apetyt właśnie na węglowodany. I kolejny etap to będzie przygotowanie bogatej oferty kulinarnej z zakresu pokarmów niewęglowodanowych, czyli białkowo-tłuszczowych, takich jak mięsa różnego rodzaju, jajka, ryby, również pokarmy mleczne, jeżeli mamy dostęp do wysokiej jakości mleka i jego przetworów. I tutaj możemy przygotowywać dania również na bazie tych białkowo-tłuszczowych pokarmów z dodatkiem szlachetnych, dobrych, naturalnych tłuszczów, jak również węglowodanów niezbożowych typu warzywa. I mogą wyjść bardzo ciekawe kombinacje, przepyszne posiłki i po to przygotowujemy tę bogatą ofertę kulinarną już spoza węglowodanów, tych typowych, aby odwrócić uwagę dziecka od zbóż i aby go nasycić czymś innym. Jeżeli dziecko będzie nasycone, wtedy w ogóle przestanie zwracać uwagę na jedzenie, nie będzie problemu z łaknieniem właśnie na zboża. Jaki będzie kolejny etap? Kolejny etap to zrotowanie zbóż, czyli prowadzenie oferty zbóż, ale tylko od czasu do czasu, co kilka dni, w rotacji z innymi pokarmami. Czyli przez kilka dni nie oferujemy dziecku zbóż, ale nie podkreślamy tego faktu, nie mówimy o tym, co mu odbieramy, co ograniczamy, bo to są negatywne komunikaty, a mówimy o tym, co wprowadzamy nowego. I tak jak pamiętamy, wprowadzamy węglowodany niezbożowe i wprowadzamy posiłki, które w ogóle nie są węglowodanowe, bądź w których dominują białka i tłuszcze. I w te dni staramy się, aby ta oferta kulinarna była szczególnie atrakcyjna, żeby właśnie dziecko nie zdążyło zatęsknić za zbożami. I następnie po tych dniach bezzbożowych, może być 1 dzień bądź 2 dni ze zbożami, no i potem znowu wracamy do dni bezzbożowych, czyli wprowadzamy tak zwaną rotację zbóż, rotację z innymi pokarmami, jak również dobrze pamiętać o tym, żeby te zboża same między sobą zmieniać, czyli również wprowadzić rotację zboża względem zboża. Tutaj też ważna uwaga, nie oferujemy dziecku zbóż, do których ma ewidentną awersję, których nie lubi. To się oczywiście może w przyszłości zmienić, więc tutaj też warto być czujnym i warto zwracać uwagę, czy przypadkiem smaki dziecka się nie zmieniają. Kolejnym etapem w tym takim podejściu stopniowym, nie drastycznym, nie rewolucyjnym, będzie całkowita eliminacja zbóż. Będzie to dotyczyć cięższych chorób, takich bardziej chronicznych, upartych, które nie chcą się tak szybko wycofać. Wtedy, jeżeli zakładamy, że powiedzmy nasza dietoterapia powinna potrwać rok czy nawet 2 lata, bo czasami tak trzeba, i możemy się zdecydować właśnie na taki krok, że na ten rok czy 2 lata całkowicie eliminujemy zboża z diety dziecka po to, aby wyregulować jego organizm, aby odciążyć trawienie. Tak jak już mówiłam, trawienie zbóż jest problematyczne dla niesprawnego układu pokarmowego, dla niesprawnych jelit, a większość osób chorych i dzieci, w tym dzieci, ma niesprawne jelita.
Tutaj jest problematyczne trawienie skrobi i trawienie białek zbożowych. Można powiedzieć, że tak, zboża są ciężkostrawne. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego określenia zbóż, bo to, co nam się z ciężkostrawnością kojarzy, to przede wszystkim jakieś dania mięsno-tłuszczowe, czy po prostu tłuszcze, ale to nie jest do końca prawda. Owszem, dania białkowe, mięsne i tłuste nasycają nas, długo się trawią w żołądku, co nie oznacza, że jest to jakiś ciężki proces. On jest po prostu trochę wydłużony, ale nie jest to żadna patologia, jest to coś całkowicie naturalnego i wręcz pożądanego, podczas gdy węglowodany bardzo szybko przechodzą przez nasz żołądek, więc szybko się żołądek opróżnia, mamy dosyć szybko ponownie uczucie głodu. I problem zaczyna się na poziomie jelit. Wtedy, jeżeli te jelita sprawnie nie funkcjonują, i również ten problem zaczyna się, tak jak już sygnalizowałam gdzieś wcześniej, przy niezakwaszonym żołądku, no ale nie będziemy teraz o tym mówić. Więc można powiedzieć, że zboża są pokarmem ciężkostrawnym na poziomie jelit. Więc tak jak mówiłam, tym kolejnym krokiem w naszej dietoterapii będzie całkowita eliminacja zbóż na dłuższy okres czasu u tych dzieci, u których choroba nie wycofuje się na etapie rotacji, ale tu muszę Państwa pocieszyć, że przy wielu różnych chorobach chronicznych wystarczy dojść do etapu rotacji bez całkowitej eliminacji. Jeżeli zadbamy też o wysoką jakość tych zbóż, jeżeli je już podajemy od czasu do czasu, to ta rotacja powinna wystarczyć. Eliminacja jest dla cięższych przypadków. I co potem? Potem odzyskujemy zdrowie. Dziecko dochodzi nam do równowagi, ma najczęściej zmienione smaki. Tutaj jeszcze coś, o czym zapomniałam powiedzieć, jaki jest problem ze zbożami. Dotyczy to zbóż przede wszystkim wytworzonych przemysłowo, współcześnie, zbóż oczyszczonych, które pozbawione są też wielu składników odżywczych i bardziej działają kalorycznie, są bardziej takimi pustymi kaloriami. No, przykładem będzie białe pieczywo. Więc tego rodzaju zboża działają uzależniająco i są to bardzo silne uzależnienia, z czego mało kto zdaje sobie sprawę, ale proszę zrobić eksperyment. Ci z Państwa, którzy codziennie spożywają chleb i nie wyobrażają sobie bez niego życia, proszę sobie zrobić przerwę od spożywania chleba i innych pokarmów zbożowych na, powiedzmy, na kilka dni i zobaczą Państwo, jaki jest efekt odstawienny. Tak jakby palacz odstawił papierosy nagle, czy alkoholik alkohol. Nie jest to przyjemne. Mogą Państwo spodziewać się całego katalogu odstawienia narkotyku poniekąd i efektu wielkiej ulgi, jeśli zjemy sobie, spożyjemy kawałek substancji zakazanej, w tym wypadku zbóż. To jest tak samo, jakby palacz po okresie abstynencji zaczął być bardzo nerwowy z powodu odstawienia papierosów i nagle zapalił sobie papierosa. Poczuje wielką ulgę i błogość. To samo dzieje się z alkoholikiem i to samo z ludźmi uzależnionymi od pieczywa głównie. Więc tutaj to uzależnienie jest kolejnym takim argumentem za tym, że należy ze zbożami uważać, bo one mogą zdominować naszą dietę i wyprzeć inne, bardzo wartościowe, o wiele wartościowsze pokarmy. W tym sensie wartościowsze, że przede wszystkim substancje odżywcze z tych innych pokarmów niezbożowych są o wiele łatwiej przyswajalne, szczególnie substancje z pokarmów pochodzenia zwierzęcego. I jeżeli zboża zdominują naszą dietę, a z reguły dominują, proszę spojrzeć na typowy jadłospis przedszkolny. Niedawno ktoś mi przedstawił taki jadłospis i tam w tym jadłospisie w zasadzie w każdym posiłku, i w śniadaniu, i w obiedzie, i w podwieczorku były jakieś zboża. Prawie w każdym. Tam czasami się może trafił jakiś obiad bez zbóż. I tak naprawdę zboża dominują dietę większości ludzi i wypierają inne wartościowe pokarmy z jadłospisu. Także to jest kolejny argument za tym, żeby uważać na zboża i w przypadku szczególnie człowieka chorego, a szczególnie dziecka chorego, pomyśleć o ich eliminacji bądź rotacji. No i tak jak mówiłam, po etapie eliminacji dochodzimy do etapu zdrowia i tutaj możemy myśleć o powrocie do zbóż i w przypadku dziecka, jak to robimy? Dziecko zdrowe będzie dzieckiem wyregulowanym, będzie miało zmienione smaki, będzie czasami wręcz bardziej preferowało pokarmy niezbożowe, pokarmy białkowe. To będzie zależeć od jego etapu rozwoju, od pory roku i tak dalej. I dajemy dziecku wówczas, po tym już etapie całej dietoterapii, gdy dziecko jest zdrowe, dajemy mu wolność wyboru.
to dziecko samo będzie decydować o tym, kiedy będzie jadło zboża. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby nadal zachować bogatą ofertę kulinarną składającą się z najwyższej jakości pokarmów, to jest bardzo ważne. Jak również, aby edukować dziecko w samoobserwacji zależności między tym, co je, a co pokazuje mu jego organizm. I wtedy mogę Państwu zagwarantować, że to dziecko da sobie już radę, że będziemy mogli odpuścić, nie będziemy musieli tego kontrolować. Tego przykładem są moje dzieci. Mogę nawet podać przykład mojej 16-letniej córki, która była, można powiedzieć, czołowym zbożojadem w naszej rodzinie już w czasie, gdy wprowadziliśmy zmiany dietetyczne, gdy niektórzy w naszej rodzinie bardzo już ograniczali bądź rotowali zboża. Ona te zboża jadła prawie codziennie, z tym, że to nie był tylko chleb. Chleb był od czasu do czasu, to były różnego rodzaju kasze. Nie wszystkie też rodzaje kasz, tylko jej ulubione. I ponieważ ona najszybciej z nas wyszła z różnych chorób i dolegliwości, ja w to nie ingerowałam. Zgodnie z zasadą, że jeżeli mamy dziecko zdrowe, to nie wtrącamy się do jego diety. Naszym zadaniem jest jedynie dostarczyć mu bogatą ofertę kulinarną składającą się z wysokiej jakości pokarmów. I pomimo, że córka wyszła z różnych przeszłych chorób i dolegliwości o charakterze chronicznym, pozostała dzieckiem wrażliwym na różne czynniki i ona to sama zauważa. Dlatego ona sama sobie reguluje dietę i w ostatnim czasie, ostatnich może 2 latach, zaczęła nagle ograniczać zboża. To była jej decyzja, czasowo z nich zaczęła rezygnować, a w ostatnim miesiącu bądź nawet 2 zupełnie z nich zrezygnowała. I nie jest to decyzja jakaś radykalna na całe życie. Ona po prostu się obserwuje. Ona zauważyła, że gdy zupełnie od zbóż odeszła, poczuła się o wiele lepiej. Zaczęła całkowicie tolerować pokarmy mleczne, które w przeszłości musiała rotować ze względu na samopoczucie. Ten eksperyment na czas lata i wczesnej jesieni, bo teraz już nam zaczęła się jesień, przypadł na bardzo dobry czas, dlatego że mamy dużo owoców, różnego rodzaju warzyw. I to na pewno sprzyjało takiemu eksperymentowi. Zobaczymy, co będzie dalej. Zaznaczam, to była jej indywidualna decyzja, żadna moja sugestia. Po prostu dziecko obserwuje od lat, jest zaznajomione z tematyką diety, z tematem wpływu odżywiania na nasze samopoczucie i to wystarczyło. I bardzo ważna kwestia, wszystkie te etapy dietoterapeutyczne warto wprowadzić dla całej rodziny, jeżeli myślimy o dietoterapii dziecka chorego. Dlaczego? Już częściowo o tym mówiłam, jeszcze raz podkreślę. Dla dziecka taka dietoterapia będzie bardziej wiarygodna, jeżeli widzi, że za tym idą również inni członkowie rodziny, że oni również uważają na pokarmy, które potencjalnie mogą spowodować złe samopoczucie, pogorszyć ich stan zdrowia. W szczególności, jeżeli rodzina nie będzie kupować przetworzonych produktów spożywczych, to jest bardzo ważny element, żeby dziecko zechciało się zaangażować w nowy rodzaj odżywiania się. Czyli plus polega na tym, że bardzo w tym wesprzemy dziecko, a drugi bardzo duży plus jest dla pozostałych członków rodziny. Najczęściej, jeżeli mamy chore dziecko w rodzinie, pozostali członkowie rodziny też mają jakieś dolegliwości, jeśli nie poważne choroby. I to wynika z mojej statystyki. Ja zawsze, gdy przeprowadzam wywiad dotyczący chorego dziecka, również zadaję pytanie o stan zdrowia rodzeństwa i rodziców bądź opiekunów. I ponieważ z reguły wszystkie te osoby mieszkają razem, odżywiają się podobnie i przebywają w podobnym środowisku, to idzie wszystko w parze. Jeżeli dziecko na coś cierpi, jest chore, ma jakieś dolegliwości, to również rodzice mają większe lub mniejsze dolegliwości i to samo dotyczy rodzeństwa. Czyli wprowadzenie tych zmian dla całej rodziny na pewno nikomu nie zaszkodzi, to na 100%, to Państwu gwarantuję, przynajmniej w zakresie ograniczania bądź wręcz eliminacji zbóż, to nie jest groźne. I druga sprawa, jest to korzystne dla wszystkich członków rodziny. Więc mamy 2 korzyści z zaangażowania całej rodziny. Wspieramy chore dziecko, jest mu łatwiej i druga rzecz, my sami odzyskujemy zdrowie. Do tego Państwa bardzo zachęcam. I teraz już jako ostatni punkt podam Państwu propozycję węglowodanów, które nie są zbożami, które warto włączyć w bogatą ofertę kulinarną po to, aby odwrócić uwagę dziecka od samych zbóż. A więc co możemy zaproponować z węglowodanów, które nie są zbożami?
Przede wszystkim węglowodany wysokoskrobiowwe, które gdzieś tam mogą być problematyczne, ale u wielu ludzi okazują się zbawieniem, są to ziemniaki w różnych rozmaitych formach. To mogą być placki ziemniaczane, to mogą być ziemniaki gotowane, to mogą być ziemniaki pióre, kopytka bezzbożowe i tak dalej. Na to znajdziemy mnóstwo przepisów w mojej książce kucharskiej Zdrowa rodzina. Tutaj też Państwo znajdą na stronie 103 schemat wprowadzania różnych pokarmów dla małego dziecka, począwszy od niemowlęcia. I tam też Państwo mają rozpisane wprowadzanie zbóż i w jakiej formie można je wprowadzać. Również w tej książce znajdą Państwo przepisy, naklejki i musy zbożowe, które są etapem pośrednim pomiędzy dietą zupełnie bezzbożową u niemowlęcia, a dietą pełnozbożową u dziecka, które ukończyło 3 lata. Kolejną taką propozycją wysokoskrobiową to będzie gryka i wszystko, co można z gryki zrobić. Grykę można jeść w postaci kaszy, można kaszę zemleć na mąkę i z tej mąki robić różnego rodzaju i wypieki, i naleśniki, i pierogi. Z tym, że tak jak ziemniaki i tak jak zboża, gryka ma dużo skrobi. Kolejnym takim rozwiązaniem silnym dosyć węglowodanowo, tak jak ziemniaki i gryka, będą banany i rozmaite smakołyki, wręcz potrawy robione na bazie bananów, na przykład placki bananowe bezzbożowe, to również znajdziemy w mojej książce kucharskiej Zdrowa rodzina, z tym, że te 3 rzeczy, ziemniaki, gryka i banany, warto na to zwracać uwagę właśnie ze względu na tą wysokowęglowodanowość, na wysoką zawartość skrobi, szczególnie w ziemniakach i gryce. Banany będą miały mniej skrobi, jeżeli będą bardziej dojrzałe. Im bardziej dojrzałe banany, tym słodsze, tym więcej cukrów prostych i mniej skrobi. Mianowicie trzeba tutaj uważać, żeby z tym nie przeholować. W szczególności uczulam na banany, gdyż nie jest to nasz rodzimy pokarm. One nigdy nie docierają, nie są zrywane na nasze potrzeby w postaci dojrzałej, tylko niedojrzałej, są transportowane, magazynowane i oczywiście mówię tu o bananach ekologicznych, niemniej nie będzie to doskonały pokarm, ale będą znakomitym rozwiązaniem na etap wycofywania zbóż, gdyż są takim dosyć mocnym węglowodanem i czasowo mogą być zbawieniem. Niemniej i ziemniaki, i grykę, i banany proponuję również w jakiś tam sposób rotować i zastępować je jeszcze innymi węglowodanami, innymi niż zboża, mianowicie takimi jak warzywa w przeróżnej postaci. To mogą być warzywa na surowo w postaci surówek, pojedynczych warzyw, jak również warzywa na ciepło w postaci duszonej, delikatnie podsmażanej na ulubionym tłuszczu z dodatkiem rozmaitych przypraw, ziół. To mogą być zupy rozmaitego rodzaju. Zupy też w różnych postaciach, bo to mogą być zupy miksowane i niemiksowane i tak dalej. Naprawdę wybór jest bardzo duży. Pojedyncze warzywa to na przykład obrane marchewki, kawałki świeżego kalafiora, takiego bielutkiego w sezonie, kawałki kalarepki, cokolwiek, co dziecko lubi, kawałki ogórka, ogórek kiszony, cząstki pomidora i tak dalej. Inne węglowodany, które nie są zbożami, nie są gryką, nie są bananami czy ziemniakami, to będą owoce, również różnej postaci i surowe, i suszone. Możemy z owoców i ziół, jak również warzyw robić soki. Soki robimy zawsze w domu, nie podajemy dziecku kupowanych soków. Owoce również w postaci duszonej, z tłuszczem, z przyprawami. Kompoty, według mojego przepisu też w książce Zdrowa rodzina, z różnymi przyprawami korzennymi, naturalnie słodzone bez cukru. Orzechy, to jest też bardzo taka silna pozycja węglowodanowa. Orzechy dostarczają nam oprócz węglowodanów też sporo tłuszczu i białka, więc też są bardzo ciekawym źródłem pożywienia. Orzechy rozmaitego rodzaju, migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy brazylijskie. Na cokolwiek nie trafimy, ważne, żeby były to świeże orzechy i ekologiczne. Orzechy warto mieszać z suszonymi owocami. Suszone owoce to też kolejne ciekawe źródło węglowodanów niezbożowych, jak również rozmaite wypieki bezzbożowe i takie wypieki Państwo znajdą w mojej książce kucharskiej Zdrowa rodzina. Znajdą Państwo na końcu książki 2 indeksy dotyczące wypieków bezzbożowych i pierwszy indeks będzie przedstawiał przepisy na wypieki bezzbożowe z dodatkiem gryki, a drugi na wypieki bezzbożowe i bez gryki. To też jest ciekawe. I takim przykładem będzie na przykład makowiec bezzbożowy, szarlotka bezzbożowa. Też ciekawym źródłem węglowodanów będą rozmaite herbatki ziołowe z dodatkiem miodu, wysokiej jakości miodu, to też zaznaczam, to nie może być jakikolwiek
tani miód ze sklepu, bo te miody budzą moje wątpliwości, są uzależniające w przeciwieństwie do miodów pochodzących z dobrych pasiek. Sam miód, również na łyżeczce, miód mieszany z masłem, miód mieszany z olejem kokosowym jako taki przysmak w momencie łaknienia na słodycze. Tam można dodać jakiegoś cynamonu, czegokolwiek i taką pastę zrobić dla dziecka. Bardzo ciekawa propozycja. Jak również chipsy z rozmaitych owoców, na przykład z jabłek, z bananów. Takie chipsy to są po prostu wysuszone kawałeczki, cienkie plasterki owoców, które suszymy w suszarce do grzybów. Myślę, że pomysłów Państwu nie zabraknie. Mogą Państwo posiłkować się tym, co właśnie powiedziałam, jak również tą książką kucharską, o której wspomniałam, Zdrowa rodzina. Tutaj znajdą Państwo wszystkie te przepisy, o których wspomniałam. Mogą Państwo sami improwizować. Jeżeli Państwo stworzą taką bogatą ofertę kulinarną w zakresie węglowodanów, myślę, że proces wychodzenia ze zbóż w przypadku dziecka będzie o wiele łatwiejszy i wręcz niezauważalny dla dziecka. Także tego Państwu życzę, bardziej przyjemności i wyzwolenia poprzez wchodzenie w nowy rodzaj odżywiania, a nie uczucia ograniczenia. W szczególności musimy zapobiec temu, aby dziecko się czuło w jakikolwiek sposób ograniczane. My mamy zaproponować nowe różne pokarmy, przekąski, tak aby ono odwróciło uwagę od zbóż i żeby wręcz czerpało radość z tego, że coś nowego pojawia się w ofercie kulinarnej. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. I jeszcze tytułem postscriptum o tym, co umknęło mi w trakcie wypowiedzi w filmie. Szczególnie jest to ważna informacja dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zetknęli się z moimi publikacjami, a mianowicie gryka nie jest zbożem. Jest to pseudozboże, jest to roślina dwuliścienna należąca do rodziny roślin rdestowatych, a więc według klasyfikacji biologicznej jest to coś zupełnie innego niż zboża. Niemniej wykazuje wiele podobieństw do zbóż, przynajmniej w swojej formie, w związku z tym może czasami nam bardzo dobrze zastępować zboża, jeżeli je eliminujemy, pod dwoma warunkami, mianowicie, że nam smakuje i drugi warunek to, że nie wywołuje u nas jakichś niepokojących objawów w organizmie. I tutaj też taka dobra informacja, to wynika z obserwacji życiowych. Gryka u wielu osób jest bardzo dobrze tolerowana przez organizm. To znaczy organizm odbiera ją tak jak warzywa, czyli węglowodany bardzo delikatne i przyjazne w zasadzie organizmowi. Więc warto ją spróbować w diecie, w której eliminujemy bądź ograniczamy zboża, z tym, że ponieważ jest to jednak pokarm wysokoskrobiowy, to tak jak w przypadku ziemniaków i bananów należy uważać, aby jej nie przedawkować, szczególnie w początkowym okresie dietoterapii, gdy jeszcze nie mamy odblokowanych naturalnych reakcji, naturalnych barier w postaci odczuwania smaku, przesytu, niedosytu itd., więc na tym początkowym etapie zwłaszcza należy uważać, żeby jej nie przedawkować, natomiast później już organizm sam nam podpowie, czy organizm dziecka sam nam podpowie, czy ta gryka mu służy, czy nie. I gryka najczęściej jest spożywana w formie kaszy, natomiast powinniśmy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Pozostałe kasze, które nie pochodzą z gryki, należą do zbóż. I o tym również zapomniałam wspomnieć w filmie. Więc proszę pamiętać, że jeżeli Państwo decydują się na rotację bądź eliminację zbóż z diety dziecka, to kaszę oprócz gryki należy traktować jak zboża. I ostatnia rzecz, która mi umknęła, to płatki śniadaniowe, które kojarzone są z czymś zdrowym, bo taki jest przekaz mainstreamowy. Natomiast należy wiedzieć, że jest to również pokarm zbożowy i co więcej najczęściej wysoko przetworzony. W związku z tym rzadko kiedy służy naszemu zdrowiu. Nie zgadzam się z stwierdzeniem, że płatki śniadaniowe są dobrą propozycją jako posiłek prozdrowotny. Jeśli chcieliby Państwo zdobyć więcej informacji na temat badań doktora Price'a nad wpływem pożywienia na zdrowie człowieka, odsyłam do mojej książki pod tytułem Żywność a zdrowie człowieka, w której najdłuższy jej rozdział z 3 rozdziałów poświęciłam właśnie doktorowi Price'owi i tam znajduje się podrozdział pod tytułem Zboża w diecie człowieka, w którym przedstawiłam stanowisko doktora Price'a. I przy okazji chciałabym zaznaczyć, że uważam doktora Price'a za absolutną perełkę w świecie naukowców, a jego badania i wyniki tych badań za unikatowe, gdyż dr Price
badał rzeczywistość, badał autentycznych ludzi, którzy cieszyli się doskonałym zdrowiem, co oznacza, że nie dobierał on ludzi do badań naukowych, nie robił sztucznych grup badawczych, tylko badał rzeczywistość, jaką zastał. A więc jego wnioski, jego nauka są niesamowicie autentyczne i są najlepszą chyba możliwą wskazówką, podpowiedzią, co należy jeść, czego unikać, aby zachować zdrowie.